Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W Polsce niedługo ma pojawić się najnowszy magazyn specjalny z serii LEGO Star Wars. No a tak właściwie to jest to w sumie zwykły magazyn, który kosztuje drożej, ale dostaje specjalną puszkę z minifigurką Dartha Maula. Jeśli ktoś śledzi moją społeczność, to mógł zauważyć, że już udało mi się zdobyć takie wydanie, kiedy byłem na wakacjach w Hiszpanii. Zatem zapraszam Was na przedpremierowy przegląd magazynu specjalnego z serii LEGO Star Wars, no albo tak właściwie to premierowy, tylko w wersji hiszpańskiej. Dobra, omówmy sobie okładkę. W odróżnieniu od polskiego wydania, numer magazynu jest umieszczony w lewym górnym rogu, a nie pod kodem kreskowym, tak jak to jest w polskich gazetkach. Reszta okładki to przedstawienie zawartości magazynu, czyli oczywiście pokazany Maul oraz puszka, informacje, nie wiem, w sumie pewnie jakieś łamigłówce z pilotami, info o 2 plakatach oraz o komiksie, którego głównym bohaterem będzie Komando Droid. Jak widzicie, w Hiszpanii firmą, która wydaje te magazyny, również jest Blue Ocean. I żeby was to nie zdziwiło, że to mówię, no bo na przykład we Włoszech takie magazyny wydaje Panini. W polskich magazynach na pierwszej stronie z reguły dostajemy reklamę jakiegoś innego magazynu, no a w Hiszpanii, jak widzicie, mamy taki jakby wstęp z postacią Dartha Maula oraz jego mistrza, Dartha Sidiousa. Spis treści to w sumie klasyka, nie różni się to jakoś za bardzo od polskiej wersji. Zacznijmy od pierwszego długiego komiksu. Tak jak wspomniałem wcześniej, jego głównym bohaterem będzie Komando Droid, który prawdopodobnie trafił w jakiś sposób na Dagoba i zapoznał się z Jodą. Za to na 9. stronie dostajemy pierwszą reklamę magazynu LEGO Marvel Spider-Man. Dalej komiks, gdzie widzimy, jak droid Komando zostaje szkolony na Jedi przez Jodę. No, niezła historia. The dark side of the Force, a domain of evil it is. And you must go. Po napisie Finn możemy się domyślić, że komiks kończy się na 16. stronie. Finn. Następnie mamy 2 całkiem przyzwoite plakaty. Jeden całkiem fajnie zaprojektowany z Grogu, no a drugi według mnie trochę gorzej wyglądający, ale za to z ciekawszą postacią, czyli z głównym bohaterem tego magazynu. Ach, a ja narzekałem na brak reklam. No a tutaj mamy reklamę magazynu LEGO Ninjago Legacy z figurką Zaina oraz Draconiano, tak to jest podpisane przynajmniej po hiszpańsku. No i mamy to, o czym było info na okładce, jest to podpisane jako Juego, czyli domyślam się, że chodzi tu po prostu o jakąś grę. Kolejne Juego. Na nasze ukochane łamigłówki też musiało się znaleźć miejsce, no i po hiszpańsku prawdopodobnie jest to Pasatiempo. Jeszcze więcej Pasatiempos, Juguete. Będąc szczerym, teraz to już całkiem nie mam pojęcia, co to znaczy, ale prawdopodobnie jest to strona poświęcona naszej zabawce. Naszej zabawce jest poświęcony również komiks. Ten komiks również kończy się słowem Finn oraz upadkiem Dartha Maula. Już to chyba kiedyś widziałem. No, a tutaj mogę wam pokazać szczegółowo, jak wyglądają kolekcje. No, nie oszukujmy się moich widzów, no bo kto zbiera LEGO Star Wars, nie subskrybuje LEGO Hero Polska, więc po prostu są to pewnie jacyś fani z Hiszpanii. A jeśli ktoś nie subskrybuje, to wiecie, przypominam. W wersji hiszpańskiej magazynu LEGO Star Wars również jest ankieta i oczywiście również z nagrodami. Jest też zapowiedź tego, co dostaniemy w następnym magazynie, konkretnie jest to to samo co w Polsce, czyli Droideka. I taki magazyn w Hiszpanii pojawi się 5 września. Din Djarin? Co on tu robi? Zdjął hełm? Przecież tak nie kazał obyczaj, jakoś dziwnie ubrany. Este es el camino. Este es el camino. Este es el camino. A, dobra, już wszystko jasne. Reklamuje film Los Cuatro Fantásticos. No i na sam koniec reklama zestawów z serii LEGO Star Wars. A co z tych zestawów mogę wam polecić? No zdecydowanie przynajmniej 2 z nich, czyli Arc 170 oraz Interceptor Ahsoki. Świetne zestawy, świetne figurki, a jeśli ktoś rozważa zakup, to polecam obejrzeć moje recenzje. Linki w prawym górnym rogu. No dobra, pogadaliśmy trochę o gazetce, to pogadajmy teraz o puszce. Jest ona według mnie naprawdę solidnie wykonana i jest to bardzo fajny sposób na zapakowanie minifigurki. Poza tym słyszałem też, że ludzie w komentarzach pisali u mnie, że po prostu będą wykorzystywać te puszki jako sposób przechowywania kart. I szczerze, jeśli ktoś zbiera karty, to myślę, że jest to naprawdę niegłupi sposób. Sama puszka naprawdę mi się podoba, bo ma naprawdę całkiem ciekawy design, no ale szczerze mówiąc, wolałbym zapłacić za ten magazyn, nie wiem, w Polsce to będzie jakieś 15 czy tam 17 zł mniej, no i po prostu kupić zwykły magazyn, tak, bez tej puszki. Oto przed wami zawartość puszki. Myślę, że Dartha Maula nie trzeba żadnemu fanowi Gwiezdnych Wojen przedstawiać. Był to oczywiście mroczny uczeń Lorda Sidiousa, który pierwszy raz pojawił się w 1999 roku razem z premierą filmu Mroczne Widmo.
Dopiero po jakichś 13 latach twórcy serialu Wojny Klonów stwierdzili, że w sumie to serial chyba za słabo się mi sprzedaje i trzeba jakoś zwiększyć oglądalność. Dlatego stwierdzili, że Darth Maul powróci do Gwiezdnych Wojen. Tylko że bez nóg. Nie, no dobra, taki żart. Szczerze nie mam pojęcia jak było z tą historią. No, trochę to sobie dopowiedziałem, ale miałoby to w miarę sens. Później tam Darth Maul pojawiał się jeszcze na przykład w serialu Star Wars Rebels, epizodycznie też w filmie Han Solo, więc trochę się w tych Gwiezdnych Wojnach przewijał. Jako ciekawostkę powiem wam również, że Darth Maul był jedną z pierwszych minifigurek z serii LEGO Star Wars, oznaczony na bricklinku numerem SW003. A tak się prezentuje ta pierwsza wersja Dartha Maula. Jak widzicie, wtedy było ciężko zrobić jakiś element na te jego charakterystyczne rogi zabraka, dlatego po prostu LEGO poszło trochę na łatwiznę i dało mu wtedy kaptur. A figurka według mnie jak na tamte czasy jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona, szczególnie szczegółowo wykonana jest jego twarz. No dobra, ale przejdźmy do tej, którą dostajemy w magazynie specjalnym. Pojawiła się ona w 2024 roku w zestawie na 25. rocznicę serii LEGO Star Wars, konkretnie w Sith Infiltratorze. Co ciekawe, prawie wszystkie minifigurki z tego zestawu, no wszystkie w sumie oprócz Sała Gerrery, no i Poncha Qui-Gona, pojawiły się na przykład w jakichś magazynach, książeczkach itd. Jeśli chodzi o wyposażenie, to minifigurka jest wyposażona w dobra, co ja gadam, zwykły miecz świetlny tylko o 2 ostrzach, no i to w sumie można powiedzieć, że jest charakterystyczne dla Dartha Maula, no ale elementy są tu te co zwykle. Niezwykła za to jest jego główka. Z tego co wiem, jest to pierwsza wersja Dartha Maula bez źrenic w oczach, no bo jak wiemy, LEGO dla tych użytkowników ciemnej strony mocy teraz po prostu nie daje źrenic, tylko robi całe żółte oczy. Według mnie jest to naprawdę dziwne rozwiązanie i nie wiem, w sumie ja sam osobiście nie jestem jakiś tego wielkim fanem. Jestem za to fanem tych jego wszystkich tatuaży, ponieważ uważam, że one są naprawdę bardzo dobrze wykonane. Też często jak LEGO drukuje jakiś jaśniejszy kolor na ciemniejszym klocku, to ten kolor po prostu słabo wygląda. No a tutaj ten czerwony naprawdę jest taki jak prawdziwy legowy czerwony, więc też nie można się do czego przyczepić. Darth Maul ma przyczepione rogi, więc byłoby z tyłu widać jego głowę, dlatego niestety nie ma 2 twarzy. No a jeśli chodzi o same rogi, to jest to tak jakby przedłużenie, takie bardzo ładne przedłużenie głowy, no i poza tym same rogi. Szkoda, że te rogi nie są nadrukowane w taki jakby wiecie, tanowy albo żółty kolor, bo wtedy to już w ogóle naprawdę świetnie by to wyglądało. Zostały czarne szaty nadrukowane na torsie i nóżkach. No nie będę ukrywał, że nie są to jakieś strasznie charakterystyczne elementy, w sensie nie chodzi mi o to, że pojawiały się gdzieś indziej, no bo akurat to są elementy specjalne dla tej minifigurki, no ale wiecie, są to po prostu zwykłe czarne szaty. Nie zmienia to faktu jednak, że są one naprawdę dobrze i szczegółowo wykonane, mamy tutaj nawet nadruki na stopach, nadrukowane takie jakby buty z kolcami. Tył torsu oczywiście też jest zadrukowany, no oczywiście klasycznie nie mamy nadrukowanych rączek, no ale z drugiej strony tutaj to byłoby ciężko jakiś nadruk wymyślić. W tym momencie mam odpowiedź dla wszystkich ludzi, którzy zastanawiają się, po co to kupiłem. W sensie, no wiadomo, no klasycznie trochę to kupiłem po to, żeby zrobić przegląd dla was, nie musicie dziękować. No ale po co mi kolejny Darth Maul, skoro mam już tego z Sith Infiltratora? Ponieważ ostatnio w zestawie Mech Dartha Maula pojawił się Maul. Jest to taki sam, jaki był w gazetce, w komiksie oraz w zestawie pojedynku z Ahsoką Tano. No, tylko różnił się jedną rzeczą, główką. Ale ta główka też nie była charakterystyczna, po prostu była to zwykła nowa główka Dartha Maula bez źrenic. A jako iż ja mam 2 starych Mauli, to stwierdziłem, że kupię sobie tego i po prostu im pozamieniam główki, żeby mieć nową wersję Dartha Maula w swojej kolekcji. Podsumowując, przepraszam, że jak zwykle powiem to co zwykle, ale ten tekst w sumie pasuje do wszystkiego. Jeśli ktoś nie ma minifigurki Dartha Maula z Sith Infiltratora w swojej kolekcji, to jak zwykle jest to jakaś tam okazja, żeby tą minifigurkę sobie zdobyć. Tym razem mówię jakaś tam okazja, a nie świetna okazja, no bo jest to magazyn specjalny, tak? W Polsce będzie prawdopodobnie kosztował 40 zł, więc mówię, że jest to po prostu jakaś okazja. Magazyn to w sumie wiadomo, tak jak magazyn. W Hiszpanii jakoś nikt się za bardzo nie bawił w magazyny specjalne, w nazywanie jakoś tego nie wiadomo jak. Po prostu wydali to jako zwykły magazyn. No a w Polsce będziemy mieli pewnie wielki napis, magazyn, wydanie specjalne, a sama gazetka i tak pewnie nie będzie się za bardzo różniła od tej zwykłej. No chyba, że nie wiem, wymiarem albo czymś. W Hiszpanii normalne magazyny kosztują 5,99, no a tutaj ze względu na tą puszkę po prostu podniesiono cenę o 2 euro. I szczerze, według mnie to chyba jest bardziej uczciwe niż jakieś wymyślanie nie wiadomo jakich magazynów specjalnych i udawanie, że to w sumie nie jest zwykła gazetka. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie o tej całej sytuacji, czy wy uważacie, że jest w ogóle jakiś sens robienia i kupowania takich magazynów specjalnych. Ja uważam, że byłoby to naprawdę fajne, gdybyśmy do magazynów specjalnych
Dostawali specjalne minifigurki, specjalne robione pod magazyny. No ale raczej nic takiego się nie wydarzyło i raczej niestety nie wydarzy, no bo jak wiemy, magazyny wychodzą w sumie tylko w Europie, z tego co się nie mylę, na pewno nie w Stanach, więc no taki ograniczony rynek. Boję się, że LEGO nie zrobiłoby specjalnej, ekskluzywnej figurki, ale byłoby to naprawdę ciekawe. A sama figurka, tak jak mówiłem, jest ona naprawdę całkiem dobrze odwzorowana, dobrze wykonana, po prostu solidna wersja Dartha Maula. Jeśli ktoś nie ma, no to wiadomo, klasyka, okazja, żeby kupić. No, mówiłem wcześniej, jakaś okazja, no ale zawsze jakaś. No, albo można zrobić tak jak ja, po prostu kupić drugą minifigurkę i sobie pozamieniać te główki z innym Darthem Maulem, żeby mieć takiego jak w mechu. Magazyn w Polsce ma pojawić się dopiero 29 sierpnia. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy wy będziecie kupowali to wydanie. A to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli film wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Niech moc będzie z wami. Na razie.